Witajcie! Dzisiaj będziemy sprzęgać naczepę z ciągnikiem siodłowym. Pokażę Wam, jak do tego podejść, by zestaw był spięty bezpiecznie i bezproblemowo. Nazywam się Adam Wołowiec, zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Całą operację dobrze jest zacząć od tego, żeby sprawdzić, czy nic nie stoi pomiędzy ciągnikiem i naczepą. Jestem tutaj tylko ja i nie ma nic więcej, więc mogę bezpiecznie zbliżyć się ciągnikiem w stronę naczepy. Jak widzicie, siodło jest trochę za wysoko, więc nie będziemy mogli się wcisnąć pod naczepę. Trzeba będzie je trochę obniżyć. Pilot do zawieszenia pneumatycznego jest tutaj, koło fotela kierowcy. Obniżamy. Dobra, teraz jest OK. Teraz musicie upewnić się, czy trafiacie siodłem w stworzeń królewski. To po pierwsze. Po drugie, musicie podnieść siodło na taką wysokość, żeby dolegało do naczepy. U mnie wszystko wygląda dobrze, więc możemy sprzęgać. Rygiel blokuje się automatycznie. Wtedy słychać takie klaśnięcie. O, tak jak teraz. I możemy sprawdzić, czy naczepa jest dobrze spięta z ciągnikiem. Wystarczy lekko szarpnąć. Tylko podkreślam lekko. Uważajcie z gazem. Czas na podpięcie przewodów. Do tego musicie zgasić silnik i wyłączyć zapłon. Ponieważ przy włączonym zapłonie podczas podpinania elektryki komputer wyrzuci Wam różne błędy. A tego chcemy uniknąć. Miało być bezproblemowo. Zaczynamy od przewodu sterowania ABS. To ta gruba wtyczka z takim specjalnym zabezpieczeniem. Musicie pamiętać, że po wpięciu to zabezpieczenie musi być prawidłowo zapięte. Ta wtyczka nie może się wypiąć podczas jazdy, bo wtedy będziecie musieli się zatrzymać. Tracicie system ABS. To wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy. Teraz kolejno. Przewody elektryczne. Biały do białego, czarny do czarnego. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Zrobione. Pozostało nam podpiąć przewody pneumatyczne. Tutaj ważna jest kolejność. Pamiętajcie, że rozpoczynacie od przewodu żółtego, to jest przewód sterowania, oraz zasilający. Mamy wszystko podpięte, gotowe. Pamiętajcie, przewody nie mogą być splątane, ponieważ w trakcie jazdy, szczególnie na zakrętach, poplątane kable mogą się uszkodzić. Zwróćcie uwagę na to, żeby luźno pracowały. Wtedy unikniecie problemów. Dobra, podnosimy łapy do góry. Łapy, czyli podpory naczepy. Robimy to za pomocą korby, która jest umocowana na uchwycie z boku naczepy. Ustawcie sobie przekładnię na tak zwane szybkie obroty. Niektórzy mówią na to drugi bieg. Robimy to za pomocą szarpnięcia do siebie. Podpory muszą być schowane do samego końca, bo istnieje możliwość, że podczas jazdy o coś zawadzą. Zestaw przed jazdą musicie wypoziomować, to znaczy doprowadzić do prawidłowej pozycji do jazdy. Robi się to automatycznie, za pomocą jednego przycisku. Już prawie koniec. Sprawdzamy jeszcze światła naczepy. Ten temat szczegółowo omówiłem w filmie o kontroli zestawu. Jeśli chcecie go obejrzeć, kliknijcie na link w prawym górnym rogu. W tej naczepie świeci wszystko tak, jak powinno. Sprawdźcie sobie jeszcze, czy hamulec postojowy jest odblokowany. Przed jazdą trzeba go wyłączyć. Ostatnią rzeczą jest sprawdzenie, czy pod kołami nie ma tego typu klinów.
Stosuje się je jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku rozładunku lub załadunku w dokach magazynowych. Tak wygląda prawidłowe spięcie ciągnika siodłowego z naczepą. Nie jest to wcale skomplikowane, ale o kilku rzeczach trzeba pamiętać. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. A jeśli chcecie więcej praktycznych filmów dla zawodowych kierowców, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia!